Lost Chronicles of Zerzura. Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i zapraszam was na kolejny let's play, tym razem z gierki Lost Chronicles of Zerzura. Słuchajcie moi drodzy, jest to tytuł z 2012 roku i zostało wyprodukowane przez studio odpowiedzialne m.in. za takie gry jak Black Mirror 2 czy Black Mirror 3. Mamy tutaj do czynienia z niemieckim studiem, więc gierka będzie na pewno fascynująca, bo jak dobrze wiemy, niemieckie studia słyną z gier przygodowych. Gadałem też z przygodozoną, która ogrywała ten tytuł również w języku niemieckim i mówiła, że gra jest naprawdę świetna. Ale jak widzicie, możemy cieszyć się polskim językiem. Wyszło nieoficjalne spolszczenie za sprawą Pikora, który już niejednokrotnie wypuszczał polonizację swojego autorstwa. Co prawda jest to tłumaczenie mechaniczne, ale jakaś korekta tam przez niego została wprowadzona. W ostatnim czasie mogliśmy cieszyć się polonizacją Lost Horizon 2, Monolith i z tego co wiem, to wyszło jeszcze nieoficjalne spolszczenie do Memento Mori, Alter Ego jest w produkcji i pewnie jeszcze jakieś pomniejsze przygodówki też się pojawią. Tak więc widzicie moi drodzy, ja nie muszę szukać gierek, które chciałbym ogrywać na kanale, to gierki same mnie znajdują i pchają się, żeby je ograć. Ja jestem z tego powodu bardzo zadowolony, ponieważ grając w grę w języku polskim oczywiście więcej zrozumiemy. Czym jest Lost Chronicles of Zerzura? Z tego co wiem, fabuła opowiada o dwóch naukowcach albo jednym naukowcu, którzy zbudowali maszynę latającą i chcą wyruszyć w poszukiwaniu miasta Zerzura. Niestety w międzyczasie wpadają w konflikt z inkwizytorami i historia niestety, ale nie wypala. Tak w skrócie. W takim razie ja już nie przedłużam, rozpocznijmy nową grę i przeżyjmy tą przygodę wspólnie. The woman's screams echoed through the house. They joined the cacophony of screams that could be heard around the city. The Inquisition had arrived, hunting like a lion. Non-believers had to be found. Yet another scream could be heard, different from the others, younger, much younger. Susanna had done it. She'd borne her second son. The Inquisitor had arrived and wanted to see her, whose home was so far away and whose heart was so heavy. Susanna knew he had been searching for her for months, and without her sacrifice, he would even take her children. Her companion understood. Tabit loved her. She could trust him with her children. The door burst open. There he was, the Inquisitor. She knew Gonzalo only too well, and she feared him. Susanna knew what he wanted. The key. He was looking for the others, too. She knew that. But she would never give them up. Yet another scream echoed through the city. Dwadzieścia lat później. Test Flight 19. The safety net is secure. The weather is on our side, even if it is a bit too windy. The invention is ready up on the hill. You are testing my patience, Morales. We'll be underway in no time, Senor Conde. I'll speak briefly to Conde and my brother. Then we'll begin our test flight. Ten system podpowiedzi dostarcza informacji na temat sterowania w grze, gdy rozpoczynasz ją od początku. Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych wskazówek, wyłącz dodatkową pomoc w menu opcji. Naciśnięcie spacji powoduje wyświetlenie wszystkich dostępnych interaktywnych miejsc na ekranie. Ja sobie tą opcję wyłączyłem, z tego względu, żeby mnie nie kusiło, ponieważ ja sam lubię znajdować wszystkie elementy interaktywne. Ale może zdarzyć się tak, że gdzieś się po prostu zatnę, nie będę wiedział co zrobić dalej, no to wtedy tą opcję sobie włączę i po prostu ułatwię sobie rozgrywkę. A tymczasem zaczynajmy przygodę. Kamień ofiarny. That's a sacrificial stone in honor of the Blessed Virgin Mary. If you don't cross yourself here and are caught, you might end up nailed to the cross yourself. No dobra. Czyli tak. Na dole ekranu mamy ekwipunek, który aktualnie jest pusty, a w prawym górnym rogu ekranu mamy coś w stylu pamiętnika. Barcelona, loty testowe. Dobra, mamy sporo tekstu. Mamy też obrazek jakiegoś statku. Niestety nie mogę go wyciągnąć. I tutaj mamy menu. I to mamy wyłączone, czyli... O, jest pokrowiec.
czyli elementy interaktywne się nie wyświetlają. We need the covers to hide our flying machine from prying eyes. There are soldiers of the Inquisition in the city and we have to be careful. We could really displease the church with our test flights. Ale czy ja ten pokrowiec w jakiś sposób będę w stanie podnieść? We drove our invention onto the meadow with the cart. I only hope that no one saw us doing it. Dobra, znajduje się tutaj El Conde. Porozmawiajmy z nim. El Conde, our esteemed count and only client, a miser on whose money and benevolence we are reliant. Senor Conde? What? Maszyna latająca. Everything is ready for our first test flight. I hope it's clear that it is the flight, not the test, that I'm paying for, Absolutely clear. and that your sacrilegious inventions could land you before the court of the Inquisition. We know that. Then perhaps you also know that the Count of Florence has increased his wager and has employed a certain Da Vinci. Da Vinci. Perhaps you mean the Da Vinci who's better known for body snatching for what he calls anatomical studies than for craftsmanship in building flying machines. The very one. And I hope that you are soon more well known for your practical successes than your impractical theories. I hope so too, Conde. I assure you that you've backed the right horse with us. If it's a flying horse, yes. Otherwise, you'll spend the rest of your lives trotting around on a Spanish donkey. We'll do it. I expect nothing less. Czyli będziemy konkurować z Leonardem da Vinci. No jak dobrze wiemy, ten gość miał łeb do różnych konstrukcji. Czy my będziemy lepsi? Mam nadzieję. Ramon. Ramon to jest nasz brat. My brother Ramon. I hope he didn't eat too much for breakfast. No tak, bo jeżeli dużo zjadł, to nie uniesiemy się w powietrze. Ramon? Yes, Feodor? Maszyna latająca. Today we are going to crack it, Ramon. Today we take off. This is our day. It'll be fine. I have my talisman with me. Everything's perfect. The hill is steep enough and the wind is blowing favorably. Anything that doesn't end like last time is a success. The grazes have only just healed. We can swap if you like, but then you'll have to explain the technology behind it to the Count. And you'll have to overcome your vertigo. I'm not scared of heights. It's just a kind of nausea That you get when the air is thin. It's fine. The stars are aligned well. That's the main thing. I went through all the calculations again last night. There's nothing that can go wrong. In theory. Then let's get going. The Count is waiting. Teoretycznie nic nie pójdzie źle, a praktycznie, znając życie, się rozbijemy. If Ramon gets a running start, he should stay in the air for 4 or 5 cubits. That should be enough to convince the Count to give us another advance. Możesz użyć klawisza Tab, aby pominąć przerwniki You can filmowe. start when ready. Nic nie będę przerywał, chcę to wszystko widzieć. Oh! Ramon! Ramon? I'm alive! A disaster. You two are nothing more than charlatans. But the invention flew. Invention? This terrible contraption is only suited as fuel for your funeral pyre. Please, esteemed Conde, I have many more ideas on how to improve the machine. Think of the money you have already invested. I'll give you one more week. And if I lose my wager thanks to your incompetence, then I'll make sure that the court of the Inquisition shows interest in your heretical experiments. Gdy pojawi się nowy wpis w dzienniku, w prawym górnym rogu ekranu zostanie wyświetlona odpowiednia migająca ikona. Czyli mamy nowy wpis, tak? Ramon prawie przypłacił ten lot testowy życiem. No tak. Powiem tak, gościu ma więcej szczęścia niż rozumu. Gdyby nie to drzewo, prawdopodobnie byśmy spadli z tego klifu, no i nie wiem, czy by to przeżył. The net was supposed to catch the flying machine before it reached the cliffs. You learn something new every day. Czyli to sieć uratowała nasz samolot, tak? The flying machine isn't important right now. I have to help Ramon.
Możesz anulować akcję, klikając prawym... Ramon's guardian angel deserves a medal. Dobra, w jakiś sposób musielibyśmy go wciągnąć na górę. Problem jest taki, że tutaj mamy przepaść. Gościu siedzi na drzewie. Ramon, hold on tight. I'll soon have you out of there. Good. I thought you were going to just leave me hanging on. No zdecydowanie będziemy potrzebowali jakieś liny. Dear brother, what luck! I feared the worst. Not this time. I'd love to get my feet back on solid ground now. Yes, of course. I'll get you up here straight away. Just a minute. Stan zdrowia. How's it going down there? Can you hold on? I'm trying, but I can't hold on for much longer. My leg is in agony. Oh dear. Dobra. Musimy się spieszyć. Hold on! Yes, hurry up! Fortunately, the tree was there. Nie mam nic w ekwipunku. Będę potrzebował jakieś liny. Tutaj mamy korzeń, do której prawdopodobnie tą linę będę mógł przywiązać. The tree looks deep-rooted. Obstawiam, że linę będę mógł wyjąć z maszyny latającej. W sumie ta sieć by się przydała, nie? To byśmy ją spuścili i gościu by po tej sieci się wdrapał. I can make good use of the net, but it's tied up firmly. Jest mocno przywiązana. We need the covers to hide our flying. There are soldiers of the Inquisition in the... We could really displease the church with our test flights. Wózek warsztatowy. Może na tym wózku coś znajdę. Our workshop cart. We transported the flying machine and our tools with it. Our tools. Somewhere around here should be... Ah, yes. There's a knife there too. Should be useful. I'll take it. Dobra, skoro wzięliśmy nożyk, aby obejrzeć przedmioty w ekwipunku, kliknij na nie prawym przyciskiem myszy. My pocket knife. One of the most I inherited it from our foster father. It's already served me well many times. A skoro mamy scyzoryk, to obstawiam, że będziemy mogli odciąć tą sieć. I don't need the whole net. Ramon, can you pull yourself up on the net? No, I don't think my knee could manage that. Haven't you got anything more sturdy? Gościu ma chore kolano. Okej. A gdybyśmy tak wzięli jeszcze pokrowiec, przywiązali ten pokrowiec do sieci i zrobili w jakiś sposób taką huśdawkę, nie? We need the covers to hide our flying. There are soldiers. We could really Tylko że ja tego pokrowca zabrać nie mogę. I tu się pojawia problem. Barcelona. I can even see our workshop from here. I don't need any smaller pieces. No dobra, w takim razie rozejrzyjmy się po okolicy. Może będą jeszcze jakieś elementy, które będę mógł zabrać. Tylko tutaj nic nie ma. Mamy szczeble. A, drabinka. I could take the side pieces off and use them as a ladder, but they are very short. Let's see what I can do with these. Poręcze. Drabina linowa. Świetnie. Mam nadzieję, że Ramon po tej drabinie się będzie mógł wspiąć. Here, Ramon, a rope ladder. Well done, Feodor. Can you tie it up somewhere? Postaram się przywiązać ją do korzenia. Ale długa ta drabina. That should hold. Thank you, brother. You saved me. I'm sorry. I miscalculated the launch angle. There's something not quite right with the whole construction.
No real harm done. Good that I had my talisman with me. You really are one of a kind, dear brother. Come, now we have to salvage the flying machine. I think you'll have to do that on your own. My leg won't hold up. Oh, is it painful? Only when I put weight on it. I have to lie down. Yes, relax. I'll do this. Dobra, ale my mamy 2 poręcze. Może w jakiś sposób moglibyśmy założyć mu opatrunek i unieruchomić mu tą nogę. Nie byłoby to wcale takie głupie. Good that this tree was here. Ramon could have glided straight into the sea. Ale teraz się zastanówmy, w jaki sposób zdjąć tą maszynę latającą. I can't get at that right now. Czy ja będę mógł zabrać z powrotem tą drabinkę? I'll take my rope ladder with me. The workshop cart is sure to need its rungs back at some point. No właśnie, a skoro wziąłem drabinkę, to może będę ją zarzucić na drzewo. I w ten sposób uda się zdjąć maszynę latającą. A rope ladder is awkward. I need something more sturdy that I can stand on. Too dangerous. I wouldn't want to slip off. I could also cut down the tree to get to the flying machine, but this way is much more dignified for an inventor. No, świetnie. Mamy teraz drabinę, która jest sztywna. Good. Then let's get the bird down from the tree. Perhaps there's something that can be used again. The test flight was actually a success. It only got a bit out of control. We can sort that out. Hey, Feodor, I'll help you in a minute. I've got something really important to do first, though. We've got exactly 1 week before the Count has us put in thumbscrews. I don't think there can be anything that's more important. Hello, Ramon? Always the same. All right then. The invention of the century is going to have to be made by just one genius. And what if the material is too heavy? In theory, wood should also fly, if it has enough lift. A light material would, of course, be better. It's definitely something to do with lift. That's the crux of the matter. But how can we be independent of the wind's changing mood? Da Vinci designed that huge screw. I wonder if he'll manage to screw himself into the air with it. It must be possible, as long as it turns quickly enough. His parachute design isn't bad either, but in the end it'll only get him from up there to down here, not from down here to up there. As long as Da Vinci hasn't found a solution, my chances aren't too bad. Ramon niestety się załamał. Cała robota spadła na nas. Dobra, zabawka. We used to play catch with this pig's bladder. It's dried and blown up, sturdy and watertight. And I guess it's easier to get into the air than any kind of wood construction. One of our first flying machines, but this wooden construction is much too heavy. I'm not at all surprised that this thing didn't fly. Dobra, czyli tak. Tutaj mamy żurawia. Jest włas. Skrzydło. This wooden construction is much too heavy. I'm not at all surprised that this thing didn't fly. Z czego oni tak naprawdę te skrzydła robią? Jeżeli one są tylko i wyłącznie z drewna, to na pewno nie poleci. Mogliby zrobić coś w stylu latawca. The workshop is directly under this large and heavy wooden hatch. A loading crane. I need that if I want to get heavy things onto the roof. O, coś trafiło do mojego ekwipunku. That's my water pressure machine. Water is supposed to shoot out of a hole when you press it down. But it hasn't got a hole yet. Świetnie, czyli ten otwór będziemy musieli zrobić. Schody w dół. There's my dear brother.
As always, his thoughts are of a secret Egyptian city from whence all the things that he works on day in and day out perhaps, or perhaps do not come. Ramon? Are you dreaming of utopia again? I'm searching for it, yes. One day you'll be thankful for this. For what? That you spent precious working time cleaning artifacts? That I never lost sight of our goal. Which goal? I don't quite know exactly. That's why I'm searching for it. Pomoc. Could you give me a hand, please? Later, I have to put this mask together first. We have to get the flying machine finished. We only have 6 days until the Count sets those torturing fiends on us. I'll be off then. Jest jakiś list. Przeczytajmy go. Uncle Tabit sent this letter a couple of weeks ago. My dear Ramon, my trip to North Africa was successful, and I shall shortly be back in our wonderful Barcelona. I found an extremely interesting artifact there. It would appear to be only part of a larger... When I'm back in... Farewell. Dobra, przeczytajmy zatem po polsku. Mój drogi Ramonie, moja podróż do Afryki Północnej była udana i wkrótce wrócę do naszej wspaniałej Barcelony. Znalazłem tam niezwykle interesujący artefakt. Zdaje się, że jest to tylko część większego kawałka, ale myślę, że i tak okaże się bardzo cenny. Kiedy wrócę do miasta, możesz przyjść i odebrać go z mojego sklepu, kiedy tylko chcesz. Żegnaj, wujek Tabit. Walencja, 7 kwietnia 1514 rok. One of Ramon's Egyptian artifacts. A cross with a loop, or a cog. Ale widzę, że tego artefaktu wziąć nie mogę. Choćbym chciał, to się nie da. One would normally expect an inventor to note down ideas for inventions. But my brother is a little bit different. The Ankh. Crux ansata in Latin, Egyptian symbol for life and also immortality. The uraeus, a rearing cobra. Dobra, mamy tutaj egipski symbol życia i nieśmiertelności. Też była taka gra przygodowa, która się tak nazywała. Oznacza mniej więcej ten, który wychowuje. Okej. Mamy też jakiegoś sfinksa albo coś. No dobra. There's still a lump of calamine on the anvil. That should be in the mineral cupboard. Mamy kałaminę. Calamine, a pigment that colors red copper gold. Okej, może się to przydać. A lathe. You can bore holes in wood with it. It's powered by a foot pedal. Świetnie, bo my tak naprawdę potrzebujemy otwór w tym wiaderku. Good idea. I can bore a hole in the lid with that, through which the water can then be forced. Poszło szybciej niż myślałem. Dobra, mogę coś tutaj rysować, ale w sumie tak naprawdę... tylko naniosłem coś takiego, co w ogóle mi nic nie przypomina. Not enough ideas. Perhaps I should have another look around. No my się jeszcze dokładnie nie rozejrzeliśmy po tej pracowni, spokojnie. What would I do without my pliers? The flame of inspiration is more of a flicker at the moment. Dobra. Our workshop cart. We've transported loads of inventions with this. Most recently, it carried the flying machine to the cliffs. The net is still in there. I'll take it. Wzięliśmy sieć. Skoro mamy sieć, maszynę ciśnieniową, no dobra, będziemy coś konstruować, ale to za chwilę. Perhaps I should pick up my old idea of an airship again. It wouldn't need the complete hull. It doesn't have to be waterproof, just the framework. That'd be much lighter too. Covered in fabric, it would create a large surface for the wind. But how to get it in the air? That's only possible with an accelerating force plus a cliff. So, wheels on the bottom again?
Ale to jest fascynujące, nie? Jak ludzie kiedyś rozkminiali warunki atmosferyczne i tak dalej, z jakimiś wynalazkami, nie? To jest, kurde, nie wiem, no, ludzie są naprawdę genialni. The vacuum balls didn't work. Then perhaps the complete opposite. More air. The more the better. With a wind generator under the wings? Ja zawsze uważałem, że konstruktywni ludzie to są geniusze, nie? Ja bym w ogóle nie wpadł na jakieś tam wynalazki. Ja się zadawalam tym, co już jest, a nie myślę o tym, żeby stworzyć coś, czego jeszcze nie ma. A forge. Just like you'd find in a smith's workshop. With an integrated smelting furnace. That's a little smelting furnace for smelting metals in an airtight space. Let's see. Yes, there are still some embers in there. Czyli tutaj będę mógł topić metal. Ja mam kałaminę, ale to raczej tutaj nie zadziała, nie? To nie jest metal. No właśnie. That's the rope and pulley system for operating the bellows. Ramon designed the construction when he was more on the case. The rope is connected to the bellows via 2 pulleys. When you pull on it, it lifts. No, it lowers. I can't remember exactly. Either way, it works. Cartwheels. You can never have enough of them. They make excellent driving cranks for all kinds of things. Mamy też drzwi, które prowadzą na zewnątrz. Nie wiem, czy będę mógł wyjść. I've already noted down this idea. Ale wydaje mi się, że już sobie... A nie, mamy sakiewkę. Unfortunately, that's all I've got at the moment. Ciekawe, co jest w środku. A, mamy miedziaki. No dobra. Kilka elementów udało nam się zabrać. Skórzany wąż. A leather hose. We only recently had it made. The last one burnt to a cinder on the forge. The whole construction has to be extremely light and be able to carry a person. A basket like that would be perfect. A może by tak zrobić balon? To by nie było takie głupie, nie? Dobra, podejdźmy do stołu roboczego, zobaczmy, jakie zapisaliśmy pomysły. I to wystarczy? No wygląda dziwnie, nie? Not enough ideas. Perhaps I should have another look around. Dobra. Are those my pliers? They seem to turn up all over the place. Wzięliśmy też szczypce. Tak się dokładnie tutaj rozglądam, no bo wiecie, ja mam wszystkie elementy interaktywne wyłączone. Nie chciałbym niczego pominąć. Kamienny dzban. It should be able to withstand a fair amount of heat. Okej. Szkielet łodzi. Miech. I need some kind of inspiration, a new idea, a glance in the secret book of the flying carpet weavers. Nowa maszyna latająca. Dobra. Muszę pomóc bratu wspiąć się na górę. Udało się. Pomysł na wynalazek. Zamknięte wiadro z wodą, z pokrywką, którą można wcisnąć do środka. Może znajdzie się dla niego jakieś zastosowanie. Pytanie, czy ja już wszystko tutaj odkryłem na parterze? Bo może na górze jeszcze wszystkiego nie zbadałem. I gdzieś tu jeszcze jakieś inspiracje znajdę. Skrzydło. Zabawka, czyli mamy balonik. Żuraw. Schody w dół.
No nie, tu zdecydowanie już nic więcej zrobić nie możemy. Chyba że będę mógł porozmawiać teraz z Ramonem. I'll leave him to work on his artifacts. There's no point anyway. He's lost in his thoughts. Albo coś z czymś będę mógł połączyć w ekwipunku. A pinch of calamine. Dobra, mamy kamienny dzban. Smelting the calamine alone makes no sense. Czyli potrzebuję jeszcze czegoś, tak? Take a couple of copper coins. Before I smelt away my very last savings, I should have a good think about what I actually want to do with it. No właśnie, nie wiem, co ja chcę z tym zrobić. Heat well and stir, and voila! Brass varnish. Lakier z mosiądzu. Czy my chcemy lakier z mosiądzu? Before I smelt away my... That's the rope and pulley system. No bo innych elementów ze sobą połączyć nie mogę, aczkolwiek ten skórzany wąż jest interesujący. A leather hose, about 13 foot long. The hose is much too big for the little machine. Wąż jest zbyt duży dla takiej maszyny. Maszyna ciśnieniowa. Aha, czyli my będziemy tutaj robić prowizoryczny balon. Tylko że ja tego balona z góry nie wziąłem. I don't need any smaller pieces. I brakuje jeszcze sznurków, nie? Not enough ideas. Perhaps I should have another look around. Albo robię to po prostu w złej kolejności. Chociaż nie, no. Wydaje mi się, że napompowałem balon. Mechanizm linowy. Po drabinie wejść się nie da. That's the rope and pulley system for operating the bellows. A forge, just like you'd find in a smith's workshop, with an integrated smelting furnace. Wędka. Fishing rods are made of light and supple wood, the perfect material for wings, or perhaps a whole airship. No, o, i pojawił się nowy wpis. Być może teraz mam wszystkie elementy. Tylko teraz się zastanowić, w jakiej kolejności miałbym to ułożyć. No bo wiemy, że kolejność tutaj ma znaczenie. Can't make anything out of that. Nic z tego nie wynika. Okej. That's it. A huge leather bladder full of air, a couple of wings to steer it, and a basket for the pilot. Next, I need to get hold of the construction materials. Supple wood, a whole load of leather, and a large basket. Hopefully I can find all that quickly. No mamy już kilka elementów w ekwipunku, które mam nadzieję będziemy mogli tutaj wykorzystać. Czy ja będę mógł to teraz stopić? Before I smelt away my very last savings, I should have a good think about what I actually want to do with it. The hose is much too big for the little machine. Dobra, czyli obstawiam, że ten wąż będę mógł... Przeciąć go nożem nie mogę. Feodor? If you're going out, then pop in at Tabit's place. He's supposed to get back from Africa today, and I'm sure he's brought me something again. You mean some old mouldy tree root in the shape of an antique vase?
That or a precious artifact. Thank you, my brother. A teraz mogliśmy wyjść na zewnątrz. Kupiec. Aha! The basket seller is in town. That's fortunate. Tak się składa, bo my kosz potrzebujemy. Hello. God be praised, Senor Inventor. You're still at large, then. And why not, pray? I've done nothing wrong. I've heard otherwise. They say that you're working on an invention which lets a man walk across the skies. Those are fairy tales. Exactly. Only Jesus can do such things. And the church makes sure that nobody else tries to. Jesus could walk on water, not on air. So, by that, are you saying that Jesus couldn't have walked on air, even if he had wanted to? No, that's not what I'm saying. Sprzedawca owoców. Do you know anything about the fruit seller? The last time I saw him was the day before yesterday. I don't know what happened yesterday. I was out and about. Why is his stall unattended? Why is nobody looking after it? If anyone wants to buy anything, then they'd be welcome to pay me. Kup kosz. What does a basket cost? 3 silver. So expensive. Oh. Can we do a deal some other way? If you could find some way of making it not quite so damned warm here, then I could let you have a basket for just 1 silver. What does a basket cost? 3 silver. So can we do a deal? Goodbye. May God's bless. Dobra, czy ja coś temu gościowi bym mógł dać? Skórzany wąż, chcesz? Nie chcesz, nie? This market stall has been closed for weeks. The family who the stall belongs to has emigrated to America, like many others. Do you sell oranges now? They aren't mine. They were sitting there when I got here this morning. Can I take one then? If you like. Dobra, mamy pomarańczkę. Stragan z owocami. I often buy fresh fruit from Hernando. I wonder if something has happened to him. I haven't seen him since the day before yesterday, and the fruit is just rotting away in the heat. No tak, to jest dziwne. Skoro gościu był i nagle się nie pojawia, to może faktycznie coś mu się stało. That's where the fisherman and his wife live. They have a small stall at the market. Nice people, actually, even though they sometimes complain about the noise coming from our workshop at night. I mean, it's an inventor's workshop after all. Do I get upset about their fish stinking? The basket seller's stall. The heat of the midday sun is trapped under the awnings. Markizy. Może jakąś taką większą markizę byśmy mu tutaj zamontowali. Tabit. My dear Uncle Tabit, a trader through and through. He travels a lot and is always on the lookout for quality goods and even better prices. Hey, Uncle Tabit. Feodor, how nice to see you. How are you? When did you arrive in Barcelona? This morning I'm feeling a little worn out from the journey. But business is good. And how are things with you? The last flying machine didn't fly too well again. The Count has set us a final deadline. Just take care, my boy. The Count is a dangerous man. He has church connections. You need to watch out. Artefakt. Ramon reckons that you've definitely brought something for him again. Yes, quite correct. Look, a valuable piece of crystal. Whatever you do, don't drop it. What's that supposed to be? Looks like half of it's missing. Yes, there must be other parts that belong with it. But I'm sure Ramon will like it all the same. Poproś o skórę. I need 2 bales of the thinnest leather that you have. I've still got a few bales of camel leather, but I can't hand them over to you just like that. They are very valuable. And you know that since the discovery of the New World, business has not been so good. How can that be? Most of our shipping is now on the Atlantic coast, not here on the Mediterranean anymore. Ramon.
My brother is completely possessed by his Egyptian artifacts. He always was. He is definitely becoming a true history scholar. You've been prophesying that for years, but it doesn't lead to anything. He just buries himself deeper and deeper in his books and doesn't help me anymore at all. Please don't keep on bringing him new things. But if he loves to busy himself with them... See you later. Yes. Till then, my boy. Czyli niestety, ale od wujaszka nie dostaliśmy skóry. Uncle Tabit always had a soft spot for Moorish architecture. These oriental spices smell good. I wish I could cook. Then I'd know what to do with them. Ja umiem gotować. A couple of dusty stone figures. No one wants them. They really do look quite worthless. Skoro nikt ich nie chce, to dlaczego my sobie ich nie weźmiemy? Map of Terra Nova and Terra Incognita, based loosely on the travel logs of Amerigo Vespucci. These books are real treasures, elaborately illustrated and decorated. However, completely illegible for me. I can't read Hebrew. Uncle Tabit, so you've still got that sarcophagus? Yes, I wanted to delight your brother with it. I dragged the thing right across the ocean with me, and then he doesn't want to have it. It didn't come from the right region. Yes, I remember. He's only interested in artifacts from the great desert close to Egypt. Your brother is quite strange sometimes. Jak wujek go podsumował. Kamienne figurki. These stone figures have also been on your shelves for some time now, haven't they? Yes, they're ugly, aren't they? Nobody wants them. And they keep looking at me like they're laughing. People don't want things made of stone. They want gold. See you later. Yes. Till then, my boy. A gdybyśmy mu tak w jakiś sposób pomogli. Heat well and stir, and voila! Brass varnish. No bo tego tak samego tutaj nie użyję, nie? Ale gdybyśmy faktycznie stworzyli ten lakier, to moglibyśmy może te figurki pomalować na złoto. I'll make some time for a cup of tea with Uncle Tabit later. I've got much to do right now. Egyptian urns. I wonder if they're full. Jewelry boxes made of snakeskin. Very popular in Africa. Precious Persian carpets. Wszystko sobie tutaj obejrzę. Wszystko, co jest możliwe. What a smell! Arabian coffee. Anubis is the jackal-headed Egyptian god of funeral rites. I sometimes pay attention to what Ramon says. Najgorsze jest to, że ten ekwipunek się wysuwa, kiedy próbuję spojrzeć w dół. Ottoman soup bowl and plate. Uncle Tabit stores various fabrics and cloths up there. He asked me to invent something to keep the moths out of there years ago. As soon as I've finished the flying machine, I'll get onto that. Dobra. Wydaje mi się, że tak naprawdę obejrzeliśmy sobie tutaj wszystko. Czy będą jakieś nowe opcje dialogowe? I can't think of anything I could talk to him about right now. Nic nie przychodzi mi do głowy. Do portu. Ale zanim udam się do portu, chciałbym się cofnąć do warsztatu i sprawdzić, czy teraz będę mógł to przetopić. Exactly. Right in the middle of the embers. And soon the heat will be increased a little bit. I zapewne gołymi rękoma tego nie wyjmę, dlatego mam szczypce. A forge. Just like... Jestem ciekaw, czy wystarczy wyjść i wejść z powrotem. Chyba że... Perhaps I should connect the bellows to the forge first. Podłączyć miech do kuźni, A no. huge pair of bellows. We normally use them to fire up the forge. It's operated using the rope and pulley system, but you still need a lot of power and stamina. No dobra.
Czyli w jaki sposób miałbym to przesunąć? Być może użyć tego żurawia, który jest na górze. Może to o to tutaj chodzi. A loading crane. I need that if I want to get heavy things onto the roof. The workshop is directly under this large and heavy wooden hatch. Ale nie widzę, żebym cokolwiek mógł tu zrobić. Aha, tutaj mamy mechanizm linowy. Perhaps I should connect the bellows to the forge first. Podłączyć miech do kuźni. A forge, just like you'd find in a smith's workshop, with an integrated smelting furnace. Ramon, may I interrupt you for a moment? What is it, Feodor? Artefakt. Here, that's the artifact that Tabit brought for you. Fantastic! Show me! Thank you. So, what is it actually? A piece of crystal. It belongs to something that's made up of lots of fragments like it. Well then, best of luck with your investigations. Wynalazek. What do you think about the idea of constructing a huge bladder and then pumping it full of air? Of course, the material would have to be extremely thin and supple. We could attach a rope ladder or a basket in which one could sit. I mean, in which you could sit. I'll have to watch it all from the ground, of course. If we push you over the cliff and the wind blows strongly, then it's sure to stay in the air for a while, don't you think? If we hang this magic amulet on it, then it's sure to work. I'll be off then. Dobra. W jaki sposób miałbym ten miech połączyć z kuźnią? Now the forge can be heated up. No dobra, w takim razie rozgrzejmy ten piec. Ow! Roztopiony mosiąc. No, I'd better leave the brass in the oven. That way it will stay fluid. Czyli ja nie mogę tego zabrać? No, I'd O! Ciekawe. No dobra. Skoro na tą chwilę nie mogę tego wziąć, to chodźmy jeszcze na chwilę, zobaczymy, co kryje się w porcie i będziemy kończyć ten odcinek. Z skrzynki i beczki mamy dwóch żołnierzy, którzy ze sobą rozmawiają. Mamy też galeon, jest wędkarz, deska, czyli na pewno sporo elementów będziemy mogli tutaj zabrać, z wszystkimi porozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Ale moi drodzy, zrobimy to w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał, mam nadzieję, że gierka wam się spodoba. Ja wam przyznam się szczerze, jestem nią zachwycony. A tymczasem dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, hej!